Wiesz? Zobacz. Nagrywasz? Tak, słuchajcie. Witamy w drugim odcinku Jaguar Le Mans. Złapałem Bartka właśnie jak przegląda książki, które uwielbiamy obaj. No i one właśnie są inspiracją, bo projekt, który stworzył Bartek, nie jest całkowicie projektem bezpośrednio z jego głowy, ale jest to, jest z jego głowy, ale wszystkie inspiracje, wszystkie detale, które, poczekaj, pokaż to zdjęcie, które zostały umieszczone w projekcie samochodu, pochodzą po prostu z oryginalnych zdjęć Jaguarów, sportowych wersji, które były produkowane przez firmę Jaguar w latach, koniec lat 50., lat 60. I teraz jakby największym wyzwaniem dla nas podczas budowy tego samochodu, co musi być później zweryfikowane przez klub Jaguara, to jest zbudowanie tego pojazdu dokładnie w technikach, ale z dokładnością też produkcyjną, jeżeli chodzi o detale typu na przykład czujnik stopu musi być odpowiedni, dedykowany do rocznika, a one się zmieniały, więc analiza polega na tym, czy tego rodzaju połączenie konektorów jest prawidłowe w 1965 roku, czy może tego rodzaju. No, oczywiście ja już wiem, że to było troszeczkę nowsze, ale tego typu detale grają rolę, czy zostanie samochód uznany jako samochód z odpowiedniego rocznika produkcji. Podobna sytuacja jest, jeżeli chodzi o klaksony. Bo oczywiście możemy kupić klaksony od Jaguara, ale musimy dokładnie wiedzieć, jakie, z jaką numeracją zainstalujemy na ten samochód. A klaksony muszą być, no bo mamy zbudować samochód, który będzie dopuszczony do ruchu według przepisów obowiązujących w Wielkiej Brytanii. No więc właśnie, częścią naszego programu jest też to, że chcemy Wam pokazać, w jaki sposób przebiega produkcja takiego pojazdu dostosowana do przepisów ruchu. Będzie dołączona do naszego kontraktu dokumentacja i certyfikacja rzeczy, które musimy spełnić jako producent samochodu, żeby samochód został zarejestrowany w Wielkiej Brytanii. Ale słuchajcie, zacznijmy po kolei, pokażemy Wam, jak zaczynamy projekt. Dzisiaj zaczniemy pierwsze prace przy projekcie. Jak wygląda nasz plan pracy i inne rzeczy, ponieważ obiecaliśmy sobie, że od narodzin tego pojazdu, od pomysłu, który się pojawił, do dnia, kiedy samochód wjedzie na tor wyścigowy, będziecie z nami i chcę Wam pokazać każdy detal naszej pracy, jak wygląda ta praca, co robimy, jakie musimy warunki spełnić. Możemy się zamienić w sumie. Ale ja już nie chcę. Więcej gadasz, a ja będę stał i się patrzył. Nie, przechodzimy, słuchajcie, zaczynamy od tego, że pokażemy Wam Jaguara, jest ustawiony na stanowisko pracy, ale chcemy się podzielić przede wszystkim metodyką pracy naszą. Jeżeli chodzi o Wasz odbiór, to umówmy się, że jest to po prostu program, który my robimy dla Was, bo prace, które w tej chwili rozpoczynamy, i tak one by się odbyły, natomiast nagrywamy to tylko po to, żebyście mogli sobie to obejrzeć. Nie potrzebujemy żadnych subików, dzwoneczków, dzynzelków, nas to nie interesuje. Kto chce, ten ogląda, obejrzycie, jak się produkuje samochód, jak się to robi, żeby go zarejestrować. Bardzo ciekawą rzeczą są zleceniodawcy tego projektu. Jeden z nich właśnie szykuje się do rekordu Guinnessa z innym samochodem. Pokażemy Wam to w programie. Będzie kilka wizyt w Wielkiej Brytanii związanych z tym programem. I z ciekawych rzeczy, co mnie najbardziej cieszy, właściciel tego, budowniczy tego samochodu nadal żyje. I myślę, że go poznacie w tym programie. Ten oryginalny budowniczy, tak, ten, który zaczął. Ta osoba, która zaczęła budować ten samochód, więc w mojej ocenie będzie bardzo ciekawie. Zaczynamy zabawę. A jeszcze a propos tego, co mówiłeś wcześniej, ja bym chciał poprosić, żebyście zaczęli zgadywać, o jakim napędzie będzie pojazd, którym właściciel będzie chciał bić rekord Guinnessa prędkości. Możecie zgadywać? Nikt nie zgadnie. Stawiam dychę, że nie zgadniecie. No tak, jeszcze z ciekawych rzeczy, ponieważ nie wiemy, w jaki sposób, nie jesteśmy profesjonalnymi youtuberami, jak się z Wami komunikować. Wiem, że będą pytania, na przykład w ostatnich komentarzach mnóstwo osób chciałoby zobaczyć ten samochód w wersji Racing Green. Zaraz Bartek zrobi specjalnie wizualizację dla Was i umówmy się w ten sposób. Jeżeli będą rzeczy, które się będą bardzo często powtarzać jako pytanie, w następnym odcinku odpowiadamy na najbardziej interesujące, najbardziej powtarzane pytania, tak? Na przykład, nie wiem, z jakiego materiału będziecie budować nadwozie, albo w jaki sposób Bartek depiluje brwi, same istotne rzeczy. To co tylko chcecie. To co? Zaczynamy pracę przy Jaguarze Le Mans. Bartek jeszcze przyniósł kilka rzeczy, które dostarczył nam właściciel razem z projektem. W tej chwili wstawiliśmy Jaguara na stanowisko, na którym będziemy rozbierać samochód. Natomiast rozbiórka tego samochodu będzie dosyć specyficzna.
To znaczy nie chodzi nam o to, żeby rozebrać jak najszybciej ten samochód, dlatego że zdajemy sobie sprawę oczywiście, że tego typu konstrukcje można rozebrać w kilka godzin. Tutaj będzie zupełnie inaczej to wyglądało. Podczas rozbierania tego samochodu musimy skatalogować wszystkie rzeczy, jakie znajdują się obecnie na samochodzie oraz wykonywać pomiarów cząstkowych. Szczególnie to dotyczy układów zawieszenia, układu kierowniczego, systemu zawieszenia silnika, skrzyni biegów i podstawowych innych rzeczy jak zbiornik paliwa, wybierak, shifter i tak dalej. Samochód, jak wiemy, nie został nigdy skończony. Główną przyczyną tego, że auto nie zostało skończone, jest fakt, że niektóre elementy jego konstrukcji były wykonane w sposób, który uniemożliwiał prawidłowe działanie tego samochodu. Więc do pewnego stopnia to, co otrzymujemy, będzie naszą inspiracją do budowy samochodu nowego. Wykorzystamy maksymalną ilość części z tego auta, natomiast niestety niektóre rzeczy będziemy musieli przekonstruować tak, aby one były zgodne z normami, które obowiązywały nie tylko w latach 60., ale w czasach obecnych. I normami zdrowego rozsądku. Ktoś zauważył też, że tu jest awaryjne takie dogrzewanie ucha kierowcy, które no, jak ktoś słusznie zauważył, jest to kiepski pomysł, więc oczywiście to będziemy musieli też przekonstruować. No tak, ale tu należy wyjaśnić w obronie osób, które to zrobiły, że wszystko to, co teraz widzicie na aucie, miało posłużyć ostatniemu z właścicieli wykonania pierwszej jazdy testowej. Osoba ta założyła oświetlenie, ale możecie przyjrzeć się, że po prostu montaż polegał na tym, że zostały oryginalne części od E-Type'a serii pierwszej zamocowane przy pomocy plastikowych trytytek. Te elementy, które to widzicie, jest to część, którą można kupić jako element, nie wiem, do wykończenia jakiegoś, nie wiem, nawet elementu AGD, ale to nie było głupie, dlatego że ta osoba chciała zabezpieczyć po prostu koła, jadąc bez szyby w kasku, żeby po prostu kamień, kawałki opony nie uderzyły go podczas jazdy. Więc nie do końca mamy prawo krytykować to, co zostało wykonane w tym aucie, bo cel to nie była ostateczna wersja tego samochodu. Miało to na celu wykonanie jazdy testowej. Podobna sytuacja jest z tą chłodnicą. Pomijam fakt, że chłodnica jest bardzo nowoczesna, to ona generalnie wychodzi poza obrys konstrukcyjny nadwozia, który planował właściciel. Mówię o tym punkcie, ale był tego świadomy. Zresztą warto tutaj, Bartek, powiedzieć, dlaczego w ogóle są te rurki na tym samochodzie. Tak, rurki są tak naprawdę z kilku przyczyn, ale najważniejszym powodem było to, żeby sprawdzić, w jaki sposób planowane nadwozie będzie współpracowało z całym podwoziem. Czyli na przykład bez nadwozia skręcanie kół nie dałoby nam informacji o tym, czy będzie to w jakiś sposób kolidowało z nadwoziem. Teraz, mając oczywiście dostęp do nowoczesnych systemów komputerowych, można to sobie łatwo sprawdzić, zrobić krótką symulację. Czyli trzeba powiedzieć, że to było konstruowanie samochodu na miarę lat 60., 70., tak? To są takie ramy techniczne, które zostały stworzone przez jednego z poprzednich twórców tego samochodu. No i podjęliśmy decyzję wspólnie z właścicielem, że te ramy zostaną zdemontowane i no, będą po prostu eksponatem. No tak, no bo musimy Wam powiedzieć, że te rurki nie są częścią konstruowanego auta i nie były. Tak, i nie miały być też. Więc to jest taki element techniczny, który jest już częścią historii tego samochodu i to po prostu prawdopodobnie razem z samochodem gdzieś może będzie eksponowane jako ciekawostka i jako kawałek historii tego samochodu. No tak, tutaj na przykład ta część przedniej konstrukcji ma zamek. Dlatego, że osoba, no w ogóle jeszcze przepraszam, wrócę do jednej rzeczy. Tych konstrukcji pomocniczych też było więcej niż jedna. Tak. One cały czas były w systemie E-Type'a. One miały tutaj tak zwany czołowy zawias. To jest zawias, na którym obecnie jest zamontowane. To była jedna z poprzednich konstrukcji poprzedniego nadwozia aluminiowego, które było zamontowane na samochód około 35 lat temu. Tak. Bartek nie wie, co powiedzieć. No, bo nie mogę się doczekać, żeby... No dobra, no to działamy. Słuchajcie, nie traćmy czasu. Bierzemy się za pierwsze prace przy Jaguarze Le Mans. To jest jeszcze karton rzeczy, które dostarczył nam właściciel tego samochodu. Tak, to chyba poliwęglan jest jakieś takie sportowe pokrywy przednich lamp do E-Type'a. No tak, bo trzeba powiedzieć, że E-Type serii pierwszej, który posiadał te lampy, miał je szklane. A tutaj jest dokładnie kształt, otworowanie, ale jest to wersja ultra lightweight. Tak, i to było pokryte tą ramką chromowaną. Nie wiem, czy to jesteś w stanie pokazać.
No to takie rozwiązanie bardziej pod motorsport jest niż pod typowy samochód uliczny. No a skąd jest ten samochód? Nie wiem. Kolejna rzecz to są pasy. Tutaj już widzę, od razu się narzucają. No nie są to pasy seryjne od Jaguara. Jest to pas... 4-punktowe pasy. No tak, ale jest to stary bardzo system. Tak. No to naprawdę wymagało energii. Oczywiście to się trochę zastało, ale bardziej to przypomina pasy lotnicze niż pasy współczesne. Natomiast waga tego, ciężko to pokazać, ale to jest, kurczę, kilo? Poczekaj, no. Bardzo ciężko. Reszta to są materiały, tak? Były to materiały, które planował właściciel, to były jakieś wykonane częściowo fotele, które planował zastosować w samochodzie, więc mówiąc uczciwie nie ma to większej wartości obecnie dla nas. Natomiast jest to część historii tego auta, więc na pewno to jest część tunelu, więc na pewno będziemy mogli się na tym przynajmniej na przykład wzorować, jeżeli chodzi o wzór szaty graficznej, szaty szycia na fotelach, bo fotele, które są tutaj zrobione, jest to całkowicie ręczna robota. Wykonane zostały w sposób następujący. Konstrukcja główna fotela to jest konstrukcja rurowa. Na zewnątrz jest położona blacha stalowa. To miało się znajdować gdzieś tutaj. Natomiast sama, nie wiem czy tu, tu będzie na tym widać, same nogi są wykonane z, powiedzmy, kawałka pręta. Wydaje mi się, że my z Bartkiem zaprojektujemy możliwość regulacji tego, czyli zastosujemy po prostu, te nóżki będą w postaci rzymskiej śruby, czyli będzie można regulować wysokość tego czoła i też na pewno wykonamy fotel, tą część z aluminium, z zagłębieniem, tak żeby lepiej uformować pod kierowcę i też na pewno będzie lepsze trzymanie, na czym nam zależy, żeby auto... Tak. Więc fotele też przekonstruujemy i to jest kolejna pierwsza z rzeczy, która się zmieni w aucie, czyli z jednej strony będziemy odbudowywać go tak, jak on był wykonany, czyli cały kształt foteli, cała myśl z lat 60. Natomiast zrobimy leciutką zmianę, czyli materiał fotela zamienimy na aluminium i leciutko go przeprofilujemy tak, żeby był po prostu dostosowany. Bo wracam jeszcze cały czas, że powodem nieskończenia pojazdu były drobne problemy, właśnie takie rozwiązania, które nie do końca były idealne, bo auto sportowe nie powinno mieć fotela tak płaskiego, bo tu trzymania nie było żadnego. Więc musimy tego typu rzeczy zmieniać. Tych zmian będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i się zaczęło. No wielki moment, to prawda. Dla mnie jest to bardzo znaczący moment. Głupio mi, że Tomek akurat teraz pracuje, a nagrywam, no ale jakoś się musieliśmy podzielić. To musi być zgadza. Czyli tak jak wspominaliśmy, zaczynamy od tego, że zdemontujemy te konstrukcje z rurek, które są zamontowane na przedniej i tylnej części. A teraz zaczynamy od postawienia samochodu na kobyłkach, żeby nam było łatwiej pracować. Ale sylwetka tego samochodu to jest... Programowanie tutaj jest dobre. Spróbuj wjechać pod to. Mamy pierwszy techniczny problem. Dobra, to ja... Ale weźmiemy jakąś belkę, wiesz, poprzek, Tak, żeby nie uszkodzić konstrukcji, podniesiemy go z centralnej części. Dobra. Nawet samo podlewarowanie tego samochodu jest skomplikowane. Na pewno będziemy musieli, tak jak w wersjach wyścigowych, przystosować też naszą karoserię do możliwości podniesienia serwisowych. Więc to jest też jedna z rzeczy, która się nasunęła nam. Ja to powiem szczerze, planuję zrobić taki system łatwego demontażu tych dwóch głównych skorup nadwozia. No właśnie, warto, może pokażemy w tej chwili, przejdziemy do biura projektowego, pokazać w jaki sposób ma być skonstruowane nadwozie, żebyśmy mogli tego typu czynności serwisowe, te co są na zewnątrz auta, wykonać, bo to jest nasz pomysł. Nie do końca zaakceptowany, bo są 3 wersje, Bartek, czy 2 teraz? Dwie, na razie są 2 wersje, więc zaraz Wam pokażemy, bo żadna z nich nie jest jeszcze zaakceptowana do końca. Jak chcemy rozwiązać problem dojścia serwisowego, więc chodźmy do biura. No jeszcze jedną rzecz na pewno ważną, którą będziemy w tym samochodzie robić, to dopompowanie tego przedniego koła. A to zostawimy sobie jako rodzynek. Tak.
Dobra, no to idziemy. Ogarnąć może. I trochę rysunków Bartka. No dobra, ale omawiamy sprawę naszego Jaguara. W tej chwili, jak widzicie, to jest zarys konstrukcyjny karoserii, którą chcemy do niego wykonać. Są tutaj również detale, które w rzeczywistości teraz istnieją w samochodzie, czyli cała ta konstrukcja ramowa. Po zdjęciu konstrukcji rurowej, która służyła jako szablon do umieszczenia trójwymiarowego elementu w pojeździe, którą ktoś wykonał, dokładnie nie wiemy w których latach, ale wydaje nam się, że to jest przełom lat 80. i 90., to powróciliśmy praktycznie po rozbiórce do wersji, którą pozostawił Kenneth Heap, która zaczyna, no, powiedzmy, wyglądać naprawdę bardzo profesjonalnie, bo to było zrobione przez profesjonalistę. Samochód, pamiętajmy o tym, że przechodził drogę wielu kolekcjonerów, więc tam różne rzeczy się działy z tym autem. Nie wszystkie były idealne rozwiązania, więc musimy maksymalnie przywrócić tą wspaniałą ideę konstruktora z lat 60. Tak, zgadza się. I teraz tak, widzicie, tutaj mamy kilka możliwych rozwiązań, jeżeli chodzi, to jest dokładnie już skan naszego, prawie dokładny, będziemy go jeszcze weryfikować po rozbiórce, bo zostało to wykonane tak, jak możliwości pozwalały, kiedy auto było kompletne. I to jest rozwiązanie, które proponuje Bartek. Co jest istotne? O właśnie, te zakola, ponieważ ten projekt nie tylko ma wyglądać, nie jest to samochód, który ma tylko z zewnątrz wyglądać ładnie, ma być to w pełni samochód skonstruowany i udokumentowany proces jego budowy i musi też spełniać wszystkie normy. I te wszystkie elementy, które są niezbędne, jeżeli chodzi o przepisy i funkcjonowanie samochodu przez lata, muszą być w pojeździe zachowane. Tutaj widzicie całą tą konstrukcję, w której była umieszczona chłodnica, a w tym projekcie jeszcze tej chłodnicy nie ma. Ponieważ większość parametrów i danych wprowadzimy do projektu w momencie, kiedy dokonamy prawidłowych już skanów gotowej konstrukcji ramowej i będziemy wprowadzać te modyfikacje. Jeżeli chodzi o tył, mamy podobną sytuację, czyli jest to skan stanu zastanego. Natomiast... Ja to tylko przełączę. No. Podobna jest sytuacja, jeżeli chodzi o pokrywę tylną. O właśnie, tutaj mamy... Tak. Tutaj mamy sytuację taką, jaka w tej chwili jest w samochodzie. To jest to, co byśmy mieli po mniej więcej po demontażu całej tej tylnej skorupy. Więc jeśli chodzi o serwis na przykład takiego samochodu, no to wszystko jest na wierzchu, nie? Jest idealna sytuacja moim zdaniem. No tak, i teraz moglibyśmy zamontować po prostu prosty zawias, który mógłby... Ty miałeś jakieś takie fajne zdjęcie jednego z aut, które w podobny sposób miało otwierane tylną część nadwozia. Czy masz to może gdzieś dostępne? Zaraz. A, tak, to było 330. Więc chodzi nam mniej więcej o tego typu rozwiązanie. Tak. No i tutaj, tak jak widać, no, dostęp do samego silnika nie byłby jakoś szczególnie łatwy, więc no to jest rzecz, musimy tą decyzję podjąć wspólnie z Simonem. No tak, ale pokazujemy, jaka tak, sytuacja jest na stan dzisiejszy. A jaka jest opcja numer 2 otwierania, mógłbyś pokazać? Czyli do tyłu, gdybyśmy mieli taką uchylaną. Ona by była prostsza do rozwiązania. Tak, czyli wywracamy całą skorupę na tył. I to by było super, nawet omawialiśmy to z Simonem a propos osi obrotu, żeby nie zaczepiło oponę, może byś pokazał, jak to się zamyka, bo to jest dosyć ciasno. Znaczy tutaj akurat jeszcze tej osi ustalonej nie mamy, nie? Ale jest tutaj, powiedzmy, ten obszar za tylnym kołem, za który możemy złapać i powiedzmy w tym miejscu, jeżeli zamontujemy zawias, no to zobaczymy, że ona się otworzy, powiedzmy, do tego kąta i zanim uderzy o ziemię. Więc możemy ten punkt dokładnie sobie dobrać w taki sposób, żeby to było praktyczne i bezpieczne dla elementów nadwozia. Bartek, obiecaliśmy, że program będzie interaktywny. Mnóstwo osób prosiło, czy można by zobaczyć wizualizację w Racing Green tego auta. Ależ oczywiście. Tam jest jeszcze sprawa taka, że w tej wizualizacji mamy różne rodzaje tylnej pokrywy. Tam będzie wersja z szybą lub bez. My też nie wiemy, jak to się zakończy. Tutaj macie na tym projekcie pokazaną wersję z szybą, tak, lub będzie to panel wymienny. Ja oryginalnie ogólnie do tego samochodu projektowałem 3 wersje tej tylnej klapy. To jest klapa z wersją z szybą z tyłu, która jest bardzo podobna do rozwiązania, które było obecne w prototypie X13. Ale też zrobiłem wersję taką bardziej wyścigową, gdzie nie ma żadnego poliwęglanu z tyłu, tylko są wyloty powietrza, tak żeby zapewnić maksimum chłodzenia. A trzecia wersja, której tutaj akurat nie mam, ale będę musiał Wam kiedyś ją pokazać, jest z taką płetwą umieszczoną asymetrycznie za kierowcą. I to jest rozwiązanie, które zaczerpnąłem z modelu D-Type Le Mans.
I wydawało mi się, że to będzie, może być coś całkiem fajnego. Jeszcze będę nad tym siedział. Na pewno będę chciał to wam jeszcze pokazać. No dobra, właśnie, wersja bez spoilera to była kolejna rzecz, która parę osób podniosła. Chcecie zobaczyć, jak wygląda wersja bez spoilera? Proszę bardzo, obróć go, Bartek. To jest to spoilerowanie, które ja na niego wrzuciłem, jest taką bardzo prymitywną wersją testową, o której po prostu możemy rozmawiać z właścicielem. No ale to, czy ona będzie... Mi się na przykład w tej chwili bardziej chyba podoba bez tych kantów, nie? Teraz to jest Dobra. taka maksymalna klasyka. Pytanie 3, powtarzające się szyby. Szyby będziemy produkować. Tak. Zgodnie z przepisami, czyli szyby w drzwiach muszą mieć możliwość wybicia, bo takie są przepisy w Wielkiej Brytanii, czyli nie możemy zastosować poliwęglanu, ale szyby będziemy produkować, będziecie też to mogli na pewno się dowiedzieć, jak to będzie robione i gdzie. Tak. Jeszcze w prezencie drugi odcień zielony. Tak, bo British Racing Green też trzeba powiedzieć, że to nie jest jeden kolor. Tak, tak. Jak wpiszecie sobie British Racing Green w Google, to okaże się, że to jest całe spektrum różnych ciemnych zielonych kolorów. Więc tym można się bawić i bawić. A jeszcze tylko dodam a propos samego modelu i projektowania. W tej chwili jesteśmy na etapie takim bardzo wstępnym, designerskim. W związku z czym ja te różne rzeczy jeszcze robię To pokaż, gdzie jesteś teraz z projektem technicznym. Pomijając dokumentację techniczną, ale... Projektem technicznym jesteśmy, powiedzmy, w połowie drogi. I on na razie funkcjonuje w takim środowisku dosyć designerskim, które nie jest raczej nastawione na bardzo techniczne rozwiązanie i dokumentację taką 2D, ale jak ten etap zakończymy, to wtedy przejdziemy do środowiska kadowskiego, gdzie będziemy mieli możliwość wyprodukowania pełnowartościowej, takiej 100% inżynierskiej dokumentacji i tam też będziemy już projektować bardzo konkretne części, które później będą szły czy to na tokarki, frezarki, laser, waterjeta i tak dalej. Dobra, czy możesz pokazać, jak drzwi się otwierają w projekcie już po zmianach? To dotyczyło wysokości właściciela, więc została przeniesiona oś obrotu, zawiasy będą w centralnej części. Kokpit będziemy właśnie podprojektowywać pod to. Tak, z właścicielem się zgodziliśmy co do tego, że robimy drzwi typu Gullwing, czyli otwierane do góry w stylu Mercedesa 300 SL. I to jest już wersja po podniesieniu linii dachu, która też podnosi walory estetyczne, ponieważ szyba, do szyby jeszcze może dojdziemy. Słuchaj, otwórz jeszcze przednią maskę, pokaż, dlaczego nam też zależy, zdradzę Wam tajemnicę, bo każdy ma swój procent próżności, my go też posiadamy. No chcemy, żeby to auto na wystawach wyglądało fajnie, tak? Tak, powiedzmy szczerze. Na pewno, mi się wydaje, że na pewno ta wersja, w której wywracamy te klapy jedną na tył, drugą na przód, daje taką fajną symetrię, nie? Że jak to wszystko będzie otwarte, to będzie to wyglądało... Ale słuchajcie, od tego jesteście Wy, żeby nam napisać. Co myślicie o tej tylnej pokrywie? Jakie jest Wasze zdanie? Czy otwarta do przodu, czy do tyłu? Bo tutaj nie ma decyzji ani właściciel, ani my. W 100% jesteśmy zainteresowani Waszą opinią, prawda, Bartek? Tak. Co o tym myślicie? Co 100 000 głów to nie jedna, nie? No co 100 000 głów to nie jedna, tak. No dobra, słuchaj, wracamy do Jaguara. Dobra, teleportujemy się. Teleportowaliśmy się z powrotem i tym razem... Pomału, tylko pomału. Jeszcze? No. Jeszcze centymetr. Jest? Jeszcze 5 mm. Jeszcze troszeczkę. Dobra, jedną mam. Dobra. I to tyle w tym odcinku. Zapraszamy! W kolejnym odcinku pokażemy, jak opuszczamy go z powrotem na ziemię. Albo nie. O, wygląda na to, że się udało. Jest ok. Jaguar zamienił się w latającego Jaguara. Teraz przechodzimy do poważnych spraw.
jaraj. Zobaczymy na zewnątrz. No teraz wygląda już jak dosyć trochę poważniej. Tu jest rama chłodnicy i odciąg, który ją trzyma, więc jakby to jest oddzielna rama. Tutaj jest powiedzmy na takiej osi obrotu. Również przednia część konstrukcji ramowej jest odkręcana, można oddzielić to ze względów serwisowych. No jest to typowa konstrukcja motorsportowa. Tak to było zrobione. No, wydaje mi się, że akumulator na pewno zachowamy gdzieś w przedniej części, nie? No jest to mądre. No dla wiesz, rozkładu masy. tak. Na pewno będzie musiał być centralny hebel, tutaj jest rozwiązany w ten sposób. Myślę, że my go umieścimy na tablicy rozdzielczej, żeby był wygodniejszy dla kierowcy i dla pasażera gdzieś w punkcie centralnym. I ze względów bezpieczeństwa i przepisów gdzieś musi być na zewnątrz, żeby w przypadku problemów na torze mógł sędzia lub osoba pilnująca toru wyłączyć. No dobra, to sobie demontujemy, Bartek, dalej tą część przednią i zaraz zajmiemy się demontażem konstrukcji rurowej tylnej. Nie no, zaczęliśmy rozmawiać, czy aby na pewno teraz demontujemy ten element, bo jeśli podejmiemy decyzję, że zostawiamy go, a w sumie moim zdaniem wygląda na porządny kawałek konstrukcji tego samochodu, więc raczej go teraz chyba nie zdemontujemy, ponieważ jak dojdziemy do momentu, gdzie rama będzie na tyle odkryta, że będziemy mogli zrobić skan, to wtedy ten skan przeprowadzimy, żeby mieć taki bardzo dokładny model przestrzenny w komputerze, który też pozwoli nam zweryfikować cały model kadowski, który zbudujemy, mierząc też ręcznie całą tą konstrukcję. No dobra, świetny pomysł. Jak widzicie, zmienia się to na żywo, ale taka jest konwencja tego programu. Wszystkie pomysły, jeżeli będą też jakieś problemy, będziemy Was informować o nich, będziecie widzieli, mogą się pojawić zmiany w projekcie. Jesteście z nami po prostu, tak jak to wygląda w rzeczywistości. Też ciekawą rzeczą jest ten wydech. On był robiony na zamówienie. Wersja specjalna, ma swoją specyfikację, więc też kawał historii. To jest akurat wykonane w Wielkiej Brytanii. Zobaczymy jeszcze, czy użyjemy go, czy jakieś części z niego to wyjdzie w praniu i zobaczymy, jak będzie wyglądał projekt Bartka. 3, 4. No dobra, słuchajcie, taki mamy w tej chwili, no zupełnie zmienił wygląd ten samochód. Obawiam się, że to będzie najczęściej przewijany program na YouTubie. Tak wieje nudą. Teraz powiem szczerze, przypomina wyglądem takie ogolone Porsche 917 trochę, nie? No. Albo w sumie cokolwiek z wyścigów Kana. No dobra, bierzemy się dalej za rozbiórkę. Czy mam powtórzyć? Powtórz, bo to było mądre. Jak wszystko. Zacząłem tak się zastanawiać, że w sumie to jest bardzo fajny system dla nas, jeśli chodzi o nadwozie i podłączenie nadwozia do podwozia, bo jedynymi obszarami, w których to będzie tak naprawdę istotne łączenie, to będą przednie zawiasy i zamki. Więc no, większość nadwozia będzie po prostu demontowalna, nie? Więc nie jest to tak skomplikowany projekt nadwoziowo, jak niektóre inne, nie? Którymi się zajmujemy. No. Mieliśmy iść na herbatkę, ale... Ciężko, właśnie to jest problem, jest ciężko odejść, no nie? Na to też o tym wcześniej rozmawialiśmy, że jest dużo fajnych rzeczy, fajnych rozwiązań w tej konstrukcji. Zwróćcie uwagę na trzymanie silnika i całego układu napędowego. To są takie odciągi, które trzymają go, żeby po prostu nie pojechał do przodu. Naprawdę fajny system. No i ta... Czekaj, Bartłomieju, zaraz to pokażę, tylko jeszcze chcę tutaj mocowanie silnika. Powiedz, co chciałeś pokazać. A, że to przeniesienie, wiesz, tego wybieraka biegów, nie? Jest fajnie tutaj też rozwiązane. Że jest wałem i kardanami puszczone do tyłu, nie?
Chociaż to jest chyba taki w miarę typowy system tego samochodu, nie? Wydaje mi się tak, że to jest najprostsze rozwiązanie, najbezpieczniejsze, bo wiesz, szkoda by było przegrać wyścig z powodu utraty kontaktu ze skrzynią biegów shiftera, więc to rozwiązanie jest po prostu szalenie, ale to szalenie trwałe. No tutaj no to jest czysta mechanika, nie? Więc w sumie... No był u nas dosłownie przedwczoraj jeden z kierowców Formuły 3, który mówił, że jeździł tymi samochodami w latach 70. budowanymi w Polsce. Właśnie mówił, że dwie rzeczy pamięta, że musiał cały czas mieć rękawiczki na rękach, bo obdzierał się o budowę karoserii i bardzo ciężko chodziły biegi i sprzęgło. No i to jest właśnie to. Natomiast tego nie możemy unowocześniać. Oczywiście wszyscy wiemy, jak zrobić to lepiej teraz, w 2019 roku. Natomiast nie o to chodzi. Chcemy wrócić do korzeni z tym samochodem. Tak, zachować historię. No dobra, 5 o'clocku, idziemy. Herbatki. Nie wiem, czy jest już 5. Mam nadzieję, że robię to jak zgodnie ze sztuką. Dowiemy się. Jeśli uważacie, że nie robię tego zgodnie ze sztuką, to napiszcie. Proszę napisz. Dałeś mi brudną łyżeczkę. Przepraszam. Rzadko piję herbatę. Musisz, Bartłomiej, jak chodzisz, to kamera się zobacz, co się dzieje. Już nie wywróciła. Taka konstrukcja. Bartłomieju, zatem napijmy się herbaty. Może ciasteczko? Of course. Sir? Amazing. No dobra. Słuchajcie, żarty na bok. O czym Wam mówimy? To jest opcja otwierania maski w tym samochodzie, którą zaprojektował Kenneth Heap. Tutaj mamy model E-Type'a, który w bardzo podobny sposób tą maskę miał otwieraną. Zaletą E-Type'a było to, że przy pomocy 2 śrub można było zdemontować tą maskę i jednej kostki elektrycznej i wykonać pełen serwis silnika i samochodu. Więc jakby idąc drogą Jaguara, Bartek ma kilka pomysłów, jak można rozwiązać to. Tak, no jeśli chodzi o przód, no to tak jak Tomek wspomniał, oryginalna koncepcja, czyli wywracana naprzód przednia część nadwozia, tak jak w E-Type'ie, wydaje się być jedyną słuszną drogą. Jeśli chodzi o tył, okej, bo mam druknięte wszystkie. Masz. Jeśli chodzi o tył, no to są dwie opcje. Jedna opcja lustro, czyli wywracana na tył cała połowa tylnej części nadwozia. I ten sam system, że demontujemy przy pomocy 2 śrub i powiedzmy kostki elektrycznej całą skorupę. Albo zawiasy po stronie kabiny i cała tylna połowa wtedy leci do góry i no pytanie, co jest lepszą opcją, jeżeli chodzi o taki szybki serwis bez demontażu tylnej tej części nadwozia. Ale przód bezdyskusyjnie robimy otwierany w systemie. Przód wydaje mi się, że w systemie E-Type'a. To jest akurat dokładnie E-Type serii pierwszej. Lightweight. I myślę, że pójdziemy w tym kierunku i zrobimy dokładnie ten sam moduł. Oczywiście według Twojego projektu. Czyli wyprodukujemy całkowicie konstrukcję aluminiową. Tu jest sposób zbrojenia maski w modelu E-Type, więc troszeczkę będziemy musieli to zrobić inaczej, ponieważ prawie identyczna konstrukcja ażurowa E-Type'a była jak w konstrukcji tego naszego Le Mans. Zresztą mamy Jaguara, też Wam pokażemy na przykładzie Jaguara E-Type'a serii pierwszej, jak to było zaprojektowane w modelu, który był modelem drogowym. Natomiast musimy się trzymać tych rozwiązań. Możemy nawet zastosować zawiasy, bo one były odlewane z aluminium, żeby połączyć łącznie z tymi tulejami z fosforobrązu, które stosował Jaguar E-Type, żeby zastosować maksimum części oryginalnych, które można od Jaguara. Bo podobnie jak lampy, które widzieliście w naszym projekcie, one pochodzą z tego modelu lightweight z poliwęglanem. W wersji cywilnej było to szkło. Jeżeli chodzi o kierunkowskazy, tak samo możemy zastosować te, które były w modelu seryjnym. tak. No dobra. Wracamy do pracy. Okay. Słuchajcie,
Tu jest normalnie centralna śruba. Zobaczcie, jak to jest rozwiązane. Zdejmij to było koło. niedokręcone? To było niedokręcone. Dlatego te szpilki są od tyłu. A to dobre. I teraz pytanie. Co to są za felgi? Więc co, wygląda to jak jaguarowska felga. Bo były wersje szprychowe, ale bardzo dużo było felg też takich na 5 śrub. I zobaczcie, tu jest schowany pierścień ustalający. A w ogóle czy ty to widzisz, że ona jest nitowana tutaj w środku? Tak, no ale tak były w tamtych latach robione, wiesz? Ja cię. No, a z drugiej strony pokaż, podwójna warstwa. A z drugiej strony Po prostu ktoś postanowił wyprodukować felgi z centralnym... są te wzmacniane felgi. No. Ale właśnie na tym polega odkrywanie tego auta, bo ono nigdy nie było rozebrane. W tej chwili po prostu rozbieramy auto i odkrywamy technikę budowy tego samochodu. Szczerze mówiąc nie widziałem nigdy takich felg. Jedziemy dalej odkrywać. Rozbiórka trwa. W tej chwili dostaliśmy się do pedaliery. Bartek, mógłbyś zdjąć osłonę, bo chciałem pokazać, w jaki sposób jest zespół pedałów skonstruowany. Wygląda to w taki sposób, że pedał sprzęgła posiada siłownik hydrauliczny z przekładką. Pedał hamulca posiada przekładkę również na dole i jest podłączony do serwa. Natomiast jeżeli chodzi o pedał gazu, mamy linkę. Postaram się pokazać, w jaki sposób ona przebiega. Ta linka przebiega tutaj. Tu ma wewnątrz pierwszą regulację. Mam wrażenie, że jest to regulacja, którą był w stanie wykonać kierowca w kabinie. Pomału przenosi się, wszędzie ma mocowania, na tył samochodu. Tu jest kolejna regulacja. Jeszcze jedna regulacja lub po prostu tylko, nie, to nie jest bez regulacji, chyba tylko element do montażu znajduje się w drugiej części. Poprzez mocowanie tutaj przechodzi do zespołu Weberów. To jest w ogóle jakaś tabliczka znamionowa. Jest informacja, że jest seating capacity 2 osoby. A więc to jest dwuosobowy pojazd. Czyli to jednak jest dwuosobowy pojazd. To już mamy pewność. Jedną z rzeczy, którą na koniec chcemy jeszcze Wam pokazać tego odcinka, to jest rzecz, która będzie chyba największą zmianą w tym samochodzie konstrukcyjnym. Jest to położenie silnika. Zwróćcie uwagę, jak wysoko w stosunku do ramy znajduje się silnik. Najważniejszą rzeczą przy budowie samochodów wyczynowych, wyścigowych jest ułożenie masy samochodu jak najniżej ziemi. Tutaj ewidentnie poprzez te wszystkie modyfikacje, wymiany silników odjechało to od głównych założeń Kenneta. Tu kiedyś chyba 2.4 w ogóle chodził silnik. Zaczęło się od 2.4, tak. Ze względu na zmiany konstrukcyjne. Po prostu osoba, która zainstalowała tutaj silnik 3,8 litra z Flatflora, nie była w stanie skonstruować najprawdopodobniej miski lub suchej miski i przestrzeń pomiędzy zbiornikiem w misce olejowej a ramy zachowała 2 cm, ale spowodowało to potężne uniesienie wału korbowego, a zatem całego silnika do góry. Może warto też zwrócić uwagę na to, bo zawieszenie jest zablokowane w neutralnej pozycji i widać, że w dwóch płaszczyznach są przekoszone półosie napędowe. Więc z pozycji neutralnej mamy w dwóch kątach wszystko przesunięte
W związku z czym no, półosie powinny pracować z przegłowami kardana w tej neutralnej pozycji z zerowym kątem załamania, prawda? No dokładnie. No. W związku z czym jak mamy w takiej neutralnej pozycji jazdy od razu ugięte osi, są te kąty załamania, no to wtedy będziemy od razu szybciej zużywać same przegłuby. I teraz tak, wracając, dlaczego rozbiórka będzie trwała długo, musimy w tym momencie zatrzymać się z Bartkiem, musimy teraz wykonać skany tego, co mamy, czyli nie chcemy rozbierać zawieszeń, nie chcemy demontować tych rzeczy. Wiemy na pewno, że może byś pokazał, Bartek, jakie problemy były, jeżeli chodzi inaczej, wsiądź do auta. O, to jest genialny pomysł. A to jest ciekawe, bo ja jeszcze nigdy w tym samochodzie nie siedziałem. Tak, to jest niewiarygodne. My wiele tych rzeczy też się może śmiało wchodzić. Też się nauczymy o tym aucie teraz, nie mieliśmy możliwości rozebrania go wcześniej. Kierowca, który będzie jeździł tym autem, jest większy od Bartka, więc chciałbym, żebyście sobie wyobrazili, jak mało miejsca jest w tym samochodzie. Pierwszy problem, który zauważył już Simon, to jest położenie kolan. Pomijając, że ono jest szalenie niebezpieczne dla kierowcy. Przy lekkim strzale to kolana bym zbierał raczej z podłogi. Owszem, Bartek jest nieforemny, ale nie przypomina idealnego formatu mężczyzny, ale mimo wszystko powinien mieć szansę wsiąść do tego auta. Więc słuchajcie, pierwszy problem to musimy rozwiązać problem tej belki. Za tym idzie zmiana pozycji kolumny kierowniczej. Kolejną sprawą to jest ułożenie nóg. Trzymaj nogi w pozycji tak, jakbyś miał jedną nogę na sprzęgle, drugą na hamulcu. Zobaczcie, jak nienaturalnie w tej chwili są ułożone nogi Bartka. Więc nie chcemy tego demontować, bo musimy metodą teraz projektu komputerowego znaleźć rozwiązanie. I te elementy pozostawimy na samochodzie, żeby zaraz po rozbiórce auta do zera nie musieć rozpoczynać montowania elementów, które nam są niezbędne do wykonywania prac inżynierskich. Więc powtarzam się, ale musicie zrozumieć, że tu nie chodzi o to, żeby jak najszybciej to rozebrać do końca. Teraz przystępujemy do prac inżynierskich i po prostu w następnym odcinku... Jedną rzecz, którą na pewno będziemy musieli zrobić oprócz przebudowy tej belki, to pozycja samej pedaliery, nie? Lub w ogóle nowa pedaliera. Albo w ogóle nowa pedaliera, to jest też... Najprawdopodobniej skonstruujemy nową pedalierę, tak jest moje zdanie, wiesz? Tak, no. Wykorzystamy te elementy, ale no to wszystko po prostu zrobimy prawidłowo po swojemu. Pip, pip. Do zobaczenia za jakiś czas. Trzymajcie się.